Dobra, przerwałem. No poszło stare, ja nie wiem jak to zrobiłem. Już 3 poszły jingle, ale ciekawe jaki poszedł tak naprawdę. W ogóle zaraz zobaczmy, czy w ogóle jesteśmy, co to kombinowaliśmy. Cześć wszystkim, chcieliśmy zmienić dżingiel. Czy widzieliście 3 dżingle, czy jeden, czy jak to wyszło? Żadnego pewnie nie widzieli, zaraz to zrobimy pod ten, bo zmieniłem komputer, żeby tutaj i w sumie nie wiem jak to wygląda, czekaj, zaraz sobie twój kanał, zobaczymy w ogóle czy jesteśmy. Zero dżinglów, ale jesteśmy online. Witamy was wszystkich. Ale dobrze mnie za to dzisiaj słychać. Tak. Zero dżingla, no to może to dobrze, tak? To co, jeszcze raz dżingla? Nie no. Nie było, no. A no to puszczaj, tak, to jeżeli... No zaraz zobaczymy, czy pójdzie. No właśnie, ten taki, tylko nie wiem który, czy ten, który ty przygotowałeś, czy ten... O, puścimy ten. No i teraz możemy na wypasie Witajcie tutaj. serdecznie. Witajcie. Dobry wieczór. Z tej strony Mateusz Lech i Paweł Jerzowski. Dzień I dobry. zapraszamy, Jeżeli ktoś nas słucha na przykład z drugiej półkuli albo ze Stanów Zjednoczonych, to będzie teraz dzień dobry, tak? Dobrze mówię? Tak. No Miłej tak. pracy. A trochę nas ludzi słuchaj ze Stanów Zjednoczonych, a więc pozdrawiamy wszystkich, którzy pracują w Ameryce, tudzież studiują, chociaż tych chyba mało, tudzież są na szpiegują. emeryturze, tych jest dużo. To Tak. ogólnie nas słuchają tutaj starsi ludzie. Pozdrawiamy też wszystkich słuchaczy z Rosji. A ich mało słuchałem. Głównie tak jak patrzyłem, Polska, Wielka Brytania, Niemcy. To Niemcy to... No ale kilku oficerów prowadzących słucha, więc No pozdrawiamy. kilku słucha, tak, pozdrawiamy. Tak, bardzo miło. Ja wciąż czekam na moje 100 000. Tak. Kolejny tydzień minął i wciąż nie mam przelewu EDFSB, więc musimy się z nich śmiać. Słuchaj, ale wiesz co, ja też mam doła. O, co się stało? No, wiesz co, bo oglądałem cały weekend Wujka, jak atakował Moskwę, no i niestety nie udało mu się. Ja miałem tyle szczęścia bądź nieszczęścia, że w sobotę wieczorem po południu szedłem już na imprezę, więc moja ekscytacja się ukróciła tak w okolicy 15, 16, a później już przeczytałem po fakcie, że nie ma drugiej rundy, że po prostu to wszystko zdechło. No właśnie, więc... bo my tu planowaliśmy na niedzielę takie wielkie Tak, no i właśnie wiesz, live. powiedzieliście wielki live, no to mówię okej, będę. Się okazało, że zrobiliście w sobotę. W sobotę zrobiliśmy, bo tutaj Maciek prosił, żeby zrobić w sobotę. No na niedzielę już nie było co mówić, no bo już było po sprawie. Tak, pozdrawiamy Maćka. Pozdrawiamy Maćku ciebie. Więc w sumie, wiesz, wykorzystał koniunkturę. Tak, wykorzystał. Tak, ale nie wiem, czy zauważyłeś jedną rzecz, o tym sobie już mówiliśmy, że po raz pierwszy naród polski, naród rosyjski był zjednoczony i kibicował tej samej stronie. Tak, to znaczy... To jest trudne, prawda? Tu trzeba robić takie fikołki. Tak. Tu trzeba robić takie fikołki dyplomatyczne w tej odpowiedzi, bo tak, kibicowaliśmy... Piszecie coś do nas, może tak, piszą. Kibicowaliśmy temu, żeby Ruscy się bili między sobą. Więc ja w sumie nie kibicowałem Prigorzynowi jako Prigorzynowi, tylko jako sile, która jest przeciwko Putinowi w tym danym momencie, nie? Więc... to byli ci biali, Putin czerwony, to rozumiem, że kibicowałeś biało-czerwonym, tak? Tak, ja kibicowałem, żeby jak najdłużej się tam kotłowali i opuścili na przykład front ukraiński, żeby Ukraińcy sobie coś tam wycięli. No i to by było najlepsze, nie? No niestety entuzjazm nas wszystkich poniósł. Czasem za bardzo, a czasem niekoniecznie, bo wychodzi na to, że amerykański wywiad wiedział o tym i stawiał, że to Prigorzyn się będzie buntował. Angielski wywiad nie wiedział, co się dzieje do południa. No jak to angielski? Był zaskoczony.
Więc wiecie, no. A jakieś masz przysługi, bo ty tam blisko jesteś odnośnie polskiego wywiadu? Ja odnośnie... Nie, to ty jesteś agentem. Tak? A, okej. Tak. Dobrze. Mieliśmy dzisiaj... Nie ustaliliśmy niestety przed spotkaniem, kto jest z kim. No, okej. Kto jest czyim agentem. Natomiast na tej fali frustracji ludzi, którzy spodziewali się, wiesz, tak jak my, że będzie, wiesz, niesamowicie, a skończyło się kapiszonem, to pojawiły się w sieci różne opinie, że czołowi gdzieś tam twitterowicze są agentami, a to ukraińskimi, a to jakimiś innymi, więc ja niestety nie mam legitymacji. Ale Ja poczekaj, nie bo mo- ty jesteś czołowy, ten Twitterowicz. To chyba to się łapałeś, czy za mało? Nie, no wiesz co, ja chyba skorzystałem na tym, na szczęście, że pojechałem na imprezę i Okej. nie mieliłem tak dużo, No. więc mnie fala gdzieś tam hejtu troszeczkę minęła bokiem. Ty miałeś informację, właśnie. Poczekaj, ty miałeś informację, podejrzewam, jak to się skończy, dlatego się nie wypowiedziałeś. No i teraz wszystko. Tak, wujek wysyłał, tak. Słuchaj, tak. No tak, Informacje, tak. co będzie. Ale wiesz, żeby być sprawiedliwym, No. z samego rana wysłałem polecajki, kogo śledzić w sobotę rano, co do tych wydarzeń. I ciebie Tak, i siebie pamiętam. tam nie uwzględniłem. Siebie nie uwzględniłeś, tak. Ciebie też nie No uwzględniłem. też nie. Tak. No i spaliłeś tych wszystkich ludzi, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, bo wszystkich, co Pod pociąg. pod pociąg ich wrzuciłeś, wszystkich, co poleciłeś, to potem hejt tam niesamowity, nie? To może ktoś tam, Więc wiesz, powiedział, chciałbym- tutaj mamy listę, tak? Tam, Tak, wiesz, tu mamy, tych obserwujcie, nie? Oni No. będą najlepsi. Nie no, tu chciałem przeprosić ewentualnie kogoś, jeżeli wepchnąłem pod pociąg. Natomiast nie można powiedzieć, że to tak jest. Zobacz, ale co, nie jest tak? przedwczoraj Artur, Marek, pułkownik Maciej Korowaj, wszyscy w telewizji. A, to tak zauważyłem, nie? Że Wszyscy, wiesz. I to ja chciałem powiedzieć, że w sobotę rano ja napisałem i dziwnym trafem od poniedziałku, wiesz, Ale ty nie jesteś w telewizji. 3 osoby, ja już byłem tam, wiesz, ileż można chodzić, nie? Ale to w takim razie rozumiem, że to powiązane, tak? Że im bardziej hejtują, tym potem zapraszają do telewizji. No, Tak, może tak tak, być. tak. No, może, tak. Wiesz. A więc możecie, słuchajcie, hejtować teraz Mateusza dowoli, tak? Za 2 dni będzie TVN, Polsat i Tak, inne tak, media narodowe tak. lub nienarodowe. Dokładnie. Możecie sobie hejtować w sumie, wiecie. Mnie to tam Tak, hejtujcie. teflon. No. A to poopowiadajmy sobie o tych wydarzeniach troszeczkę. Tak. No właśnie, bo już może tak poważnie. Mhm. W tym programie będzie o to trudno. No niemniej ja mam taki pomysł, bo właśnie planu nie zrobiliśmy na dzisiaj, ale No, mieliśmy Powiedzmy- problemy techniczne po raz kolejny, nie no, które to- nam zajęły 15 minut w sumie, żeby je naprawić. tak, została teraz telewizja śniadaniowa, widzisz, do telewizji śniadaniowej cię będą zapraszać. Ale w sumie, czemu nie, śniadanie sobie pykniesz, od razu jakąś kawkę. O, tak, ja lubię kawki, więc kawkę się napić i to jasne. Ten plan na 1 000 000, no cały czas tutaj wisi mi Mati i ani tego 1 000 000, ani centa nie dostałem, więc może, No tak, może no ten, może jak będziecie pisać, to może się w końcu kolega tutaj zdopinguje i coś wyśle. I też wyślę tutaj ten. Ja proszę was, widzowie, którzy oglądali w zeszłym tygodniu, żebyście przypomnieli, o czym Paweł miał mówić w zeszłym tygodniu i co zapowiedział w tym tygodniu. To już zapomniałem prawie, to tak było dawno. Ale to może na koniec. To na koniec, tak. Mówmy o następny tych odcinek. wydarzeniach. No słuchaj, bo ja mam do ciebie takie pytanie. Kto jest największym wygranym tej sytuacji w weekend? No ja, bo pojechałem na imprezę. Pomijając tutaj twoją skromną osobę. Kto jest największym wygranym? No.
Ja bym powiedział, kto... Nie, przegranym to wiemy, nie. Aha, Przegranym okej, no to nie. to Przegranym to włączą telewizor, oni tam mówią tam Putin, Prigorzyn, przegrani i tak dalej. na ten Nie. moment wydaje mi się, że Baćka. Baćka. No, Baćka. słuchaj, ja byłem w szoku, porozstawiał wszystkich. Putina, Prigozina, powiedział chłopaki, przestańcie się wygłupiać, tak, koniec tej zabawy, tutaj proszę. Ja nie wiem, czy widziałeś ten mem, no. który ja wrzuciłem z Natomiast rosyjskich forów. ja jestem odmiennego zdania, bo ja uważam, że jest większy wygrany. No to czekaj, No. ja tylko a propos Baćki Mhm. powiem o memie, który wrzuciłem, bo nie wszyscy śledzą mój profil. Rosjanie wrzucili już sobie taką parodię, że mamy wielkiego niedźwiedzia z flagą białoruską, małego niedźwiadka, którego ten wielki niedźwiedź przytula i chroni od wielkiego tam orła czy jastrzębia amerykańskiego, nie? Aha. Więc tak, rozeszło się po Rosji i widziałem kilka takich wpisów, że jak będą mieli jakiś problem, jak NATO ich zaatakuje, to co oni zrobią? Rozkopią ulicę i zadzwonią do Baćki. Że to jest wszystko, co mogą w tym momencie zrobić, że troszkę się ten Putin skompromitował tym całym ruchem sobotnim. Natomiast mów, co myślisz? Tu jest taka prośba o to, żebyśmy żebrali o lajki. Nie. Żebramy o lajki, żebramy o wszystko. Nie, Tak, nie lajkujcie, nie. Najlepiej, na pewno jest jakiś konkurencyjny kanał, można włączyć sobie tam, nie wiem. A ja chcę lajki. Chcesz lajki? No tak, dobrze. ja chcę lajki, dajcie lajki. To nie, tam... ja mam inną prośbę. No. Ja mam inną prośbę do was. Słuchajcie, bo ogląda nas mało osób ogólnie, bo jesteśmy nieprofesjonalni i za dużo śmieszkujemy, ale może komuś się to podoba. Jeżeli macie w rodzinie, wśród znajomych, w pracy kogoś, komu by się mógł spodobać taki odcinek, to weźcie mu go, polećcie zamiast lajków i to będzie dla nas lepsza opcja. Kciuk dla nas. Tak. Słuchaj, nie, no w mojej ocenie jest większy wygrany. No to opowiadaj. No Achmat i Kadyrow. No ale wiesz, on się... dlaczego? No on się troszeczkę... Słuchaj, no przecież to jest Mistrzostwo Świata, tak? No pomogli. No pojechali. No pomogli. No, że były korki. No były korki, no. No ale to też, ale wiesz co, z tymi korkami to tak jest troszeczkę, słyszałem, szemrany interes, że raczej to może nie były te korki, że coś tam. Chcieli, ale okej. lojalkę od razu strzelili, wykazali Tak, się. okej. Tak, na pewno zostaną nagrodzeni. Tak. I zobacz, i żaden kadyrowiec nie zginął. No, nie zginął. A za darmo mieli imbę na autostradzie, słyszałem, nie wiem, czy widziałeś, tak? Tak. Sobie tam muzyczkę puścili, no i tam była zabawa. Kilka TikToków poszło, nie? Tak. Więc nakręcili content. No i w sumie tak, Wagnerowcy jacyś zostali chyba ranni, prawda? Tak, wiesz, tam de facto to trochę ludzi zginęło i zarówno po stronie No właśnie ja chciałem powiedzieć, że najpierw białych. Tych białych, czyli prigorzynowych trochę zginęło, czerwonych 20 z tego, co usłyszałem, pilotów i tak dalej. No i ucierpiała jedne zbiorniki ropy, nie? Tam w Woronieżu? No coś tam, jakiś spadł granat i tam, wiesz, jakaś baza paliwowa. Nie, to helikopter wojskowy wysadził. Był filmik nawet z tego. Okay. Tak. Możliwe. No, tak w sumie. No ale wiesz, słuchaj, z tego co tam patrzyliśmy, no to tak, 6 helikopterów, kilka do walki radioelektronicznej, dosyć poważna sprawa. Chyba 30 osób zginęło, tak się szacuje na ten moment. No, ileś rannych, nie wiadomo ile. Żołnierzach, ale to pilotach. No mówi się, nie, 13-15 pilotów i 15 osób podczas tej potyczki, bo tam była potyczka, tak? Okej. Pomiędzy tymi. I jeszcze chyba jeszcze kilku Wagnerowców, do czego oni nie chcą się przyznać, nie? No tak. A więc straty były. Myślę, że też takie straty chyba najbardziej to wizerunkowe jednak. No kilka osób straciło trochę wizerunkowo, nie? To znaczy ciężko powiedzieć, żeby może w Rosji, nie? My to tak odbieramy
Nie? No, w sensie wizerunek dla ciebie Putin stracił? Dla mnie takie jego, wiesz... Takie Nie, myślę, że właśnie zachowanie. na Zachodzie bardziej, wiesz co, stracił wizerunek niż w Mhm. Rosji, bo w Rosji się za bardzo tym nie przejęli, tak jak czytam No okej. i obserwuję i znam, znaczy podobno aż tak dobrze nie znam tej duszy rosyjskiej, ale nie, no jak patrzę po moich znajomych i innych, no to oni się nie przejęli, tak, no to natomiast ciekawe, co będzie dalej, no bo wygląda na to, że jeżeli masz jakieś wojsko, jakiekolwiek wokół siebie teraz w Rosji, no to To możesz możesz zrobić dużo. dużo, tak? A więc no to jest taka zachęta dla innych, żeby się zbroili i trzymali jakieś własne siły. No być może Ale- to czeka Rosję. Ale wiesz, co ci powiem? Mhm. Mafia. Mafia. Mafia teraz dostała sygnał, że jeżeli będą mieli chociaż troszeczkę większe oddziały, naprawdę mogą zrobić wszystko w Rosji. No kto ich zatrzyma, wiesz? No, No właśnie. widziałeś, że się zbliżały te czołówki Prigo, Mhm. no i były wypowiedzi tamtego OMON-u i nieoficjalne i powiedzmy i tam policji, no, że oni ich nie zatrzymają, nie? Więc Tak, tam że nie chcą... Mhm. Tam ja czytałem wypowiedź, że jeszcze chwilę temu ramię w ramię walczyli w okopach i nie chcą strzelać, nie? Do swoich, jakby nie patrzeć. No tak, no to jest jedna sprawa. Druga sprawa, że no ja się nie dziwię, no bo wiesz, a chciałbyś walczyć z mordercami i najemnikami? Ja bym, powiem ci, nawet Będąc jakąś takim... złą babą pod sklepem nie chciał walczyć, a co dopiero z mordercami, gwałcicielami. Więc ja to tam, wiesz... Podobno codziennie walczysz ze złą babą. Nie, pozdrawiamy. Nieprawda. No i skończyły się występy Mateusza Tak. co wtorek. Dziękujemy. Było miło, tak. Już więcej nie zobaczymy kolegi. Nie, ale mówiąc poważnie, no ja bym nie chciał w ogóle z nikim walczyć, ale no głupia sytuacja, wiesz, no jednak na wojnie się gdzieś te więzi u nich dzieją, nie? Tutaj jest pytanie, słuchaj, już przejdźmy do następnego tematu, chyba że zaraz może do wujka Prigo wrócimy i opowiemy, co go czeka i opowiemy, co może czekać Rosję. Natomiast są pytania o ekonomię Rosji, coś będziemy mówić? Ale mówimy teraz o ekonomii Rosji jako państwie, ekonomia w tej Rosji, czy portalu Ekonomia Rosji, który próbujemy prowadzić? Tu bym prosił o uszczegółowienie pytania, bo PJ, musisz uszczegółowić. PJ, daj znać. No, ostatnio walczy... Ale poczekajcie, musimy tylko odliczać, tak? 5, Możesz to odliczanie, ten 10, coś tam. No tak. Dobrze, tak. prosisz, to masz, tak. Zobaczymy, czy się ten... No i co, nie wołajmy jeszcze na obiad? Nie, jeszcze żyję, kolację. wszystko jest okej. Nie mam nigdzie noża wbitego, więc wszystko jest w porządku. Dobrze. Tak, ktoś napisał, że tydzień temu walczyłem z netem. Tak, to prawda. Miałem A właśnie, powiedz, jaki efekt, bo rozumiem, że pozytywny. Co im zrobiłeś? No nie, odcięli mi kabel na klatce. No jak to się kradnie net od sąsiada, to tak się kończy. Nie, po prostu się serwisanci komórkami pomylili i jedni wycięli, a drudzy musieli przyjść i to przepiąć. No i przed naszym czwartkowym live'em, pół godziny przed, ja zostałem bez internetu. Ale dużą karę zapłaciłeś za te ale jak to nie moja wina jest przecież. To, jak nie twoje? Tak, nie powiedziałeś, że to tak przypadkiem pomyliłeś się i nie chciałeś się podłączyć. Nie, no po prostu dwie firmy są na klatce, jedna włożyła kabel w nie to korytko i się zrobiła awantura. Więc tak, ale...
E, No właśnie, tutaj ktoś pisze, że jak nie chcecie lajków, to macie teraz. Odwrotna No, psychologia, tak. no, Okej, no, musicie polajkować trochę, to będziemy mówić o tej ekonomii Rosji. tak. No. Bo skaczemy z tematu na temat, słuchaj, musimy to uszczegółowić. Jeżeli chodzi o ekonomię Rosji w Rosji, to coś sobie tam dzisiaj przygotowałem, więc coś za chwilę opowiemy. Jeżeli chodzi o portal Ekonomia Rosji, to mamy kilka planów i musimy po prostu chwilę sobie przegadać, żeby kilka ciekawych rzeczy wdrożyć, nowych. I o tym wam powiemy, jak będziemy mieli temat przegadany, bo Paweł po prostu nie ma czasu ostatnio za dużo. No nie mam żebyśmy czasu. się Nie, no mówię ogarnąć. ci, że miałem trochę takiego kaca, bo już wracając do tego Prigo, no kibicowałem, no, znaczy nie lubię, bo to morderca, no ale jakoś tak dziwnie jest, że mamy dwóch morderców, jeden się nazywa, jeden na P i drugi na P, to też ciekawe, no ale kibicowałem temu pretendentowi, no i myślałem, że faktycznie może coś z tego będzie, jak duża część Polaków jednak, myślę, no ale i takie wiesz, trochę się czułem jak po meczu z Mołdawią, no, ale chyba jeszcze gorzej, nie, bo tutaj wiesz, już tak. szampan, już się witaliśmy, już tam myślałem, że wiesz, że tam ta Moskwa będzie, wiesz, 1612, tak, w wykonaniu, wiesz, rosyjsko-rosyjskim i że Ukraina wtedy na ten Krym wkracza, no to rozczarowanie. Tak, wróg mojego wroga, moim wrogiem, tak, no dokładnie. No nie, twoim przyjacielem. No nie, no moim to właśnie ten. Ale mam newsa dla ciebie. Masz newsa, proszę. Tak, bo jak byłeś dzisiaj zajęty, to może nie wiesz. Prigo już jest w Mińsku. Baćka dzisiaj to już potwierdził. Co więcej... Czytałem to. Ten to ma fantazję. Że on tam negocjował z nim. Tak, okej. I że tam ustawiał Dumina. Niesamowite to było. Ale no, słuchaj. Tak się dawno nie uśmiałem, jak to czytałem. Ale słuchaj, co wyszło nowego. Ponoć Prigorzyn jest w jakimś hotelu bez okien, że obawia się, jest troszeczkę taki, wiesz, al dente, że tak powiem. No. I dzisiaj Baćka 2 godziny temu zapowiedział, że nie będzie robił przeciwwskazań do tego, żeby Białorusini wstępowali do Wagnera. No. Natomiast nie zostaną utworzone punkty te rejestracyjne. Czyli jeżeli chcą sobie to zrobić, muszą sobie to zrobić tak jakby na własną rękę, coś tam. Tak. Natomiast jest to taka informacja dosyć napawiająca mnie niepokojem. Ale tam zauważyłeś, że Białorusiny, bo on nie zakazał, powiedział, że jak ktoś chce, to jak najbardziej można wstępować. Tak, no właśnie o tym mówię, nie? Że nie jest zabronione. I no to jest trochę niefajny temat, bo na starcie tam będzie 8 000 osób, już budują im tam jakąś wioskę indiańską czy jakąś taką. No i jak się ten Wagner tam ewentualnie urządzi i Prigorzyna nie odstrzelą Rosjanie czy Białorusini, czy w ogóle nie wiadomo co to nastąpi, bo równie dobrze tam ktoś może zaraz spuścić rakietę na cały ten obóz, jak ich zbiorą w jednym miejscu, nie? No to różnie może być. Natomiast no jest to taka sytuacja, która gdzieś Ja na miejscu Ukraińców bym puścił, wiesz? Potem powiedział, no jak, no przecież, no nie my. Na pewno Putin, no. Nie darował, no nie, no jak my, no. Tylko wiesz, no jest gdzieś Pozbędą się problemu. Lotu, nie? Chyba, żeby wjechali na teren, który jest okupowany przez... Nie, przecież z Ukrainy na Białoruś, no to daleko nie jest, słuchaj. Ale no wtedy jest idealnie można to odczytać, że no wystrzelone z terenu Ukrainy, nie? No ale jakby... Ukraińcy powiedzieli, że nieprawda. To, wiesz. Aha, zabawiliby się tak jak Rosjanie. Nie, to nie my. No ale to zwłaszcza... Nie, to nie my. No i co? No tak. Widzisz, tu piszą, z Białgorodu można by strzelać. No. Okay. To już nie jest na Ukrainie. Albo z Polski. Nie, z Polski może lepiej nie podpowiadaj, nie, to się wytnie. Że zbłąkana rakieta z poligonu jakiegoś. Jak w drugą stronę może lecieć, to może i z naszej strony może lecieć. No tutaj właśnie, pod moim...
Wpisem było, że tak historycznie, nie? Że to jest zaproszenie Krzyżaków do siebie. Tak, to ja chciałem powiedzieć, to ja powiedziałem w sobotę w programie, tak, więc jak już cytujecie, to trzeba zawsze, że to ja pierwszy, tak. Aha. Że Baćka sobie Krzyżaków sprowadził. Nie? No to może opowiedz dlaczego, bo może nie wszyscy cię słuchali w sobotę. Wiesz co, dlaczego sobie sprowadził? Nie, dlaczego uważasz, że to Krzyżacy będą? Albo dobra, dlaczego sobie sprowadził też, no? Dlaczego sobie sprowadził? Bo mu Putin kazał. No tak. No. Nie, myślę, że nawet nie Putin. Myślę, że Dumin, jeżeli już, no ale to na to samo wychodzi. No i trzeba było gdzieś tych Wagnerowców. Kazachstan nie chciał ich przyjąć, zwróć uwagę. Uzbekistan nie chciał, no bo oni tam po kolei, tam chyba jak dzwonili do nich, to chyba oprócz tego, żeby były negocjacje, to jeszcze, żeby jakiś azyl im dać, nie? No i na końcu telefon Akurat tego nie wiem, żeby mówili o Wagnerze, no ale okej, dobra, tak. Bo nie wszystko czytałem. I wiesz co, i na końcu był telefon do przyjaciela, no bo wiadomo, że tutaj wszyscy w Rosji wiedzą, że Putin bardzo nie lubi się z Łukaszenką, a więc no Rosjanie to odebrali jako taką mocną zniewagę, tak, że no i to chyba nawet bardziej, że on musiał, wiesz co, nawet nie ten, że oni na tą Moskwę jechali, tak jak czytałem, no to bardziej, że on musiał zadzwonić do tego, czy tam inaczej, musiał to przykryć tym baćkom, czyli taka, wiesz, ostatnia deska ratunku, jak już nie wiesz, co zrobić, no to zawsze baćkę możesz wyciągnąć z kapelusza. No ale to trochę tak Rosjanie, przynajmniej ci turbopatrioci strasznie jakoś tak odebrali, że to jest takie żałosne. I takie... No bo wiesz, no jakby nie patrzeć, to jest trochę żałosne, nie? No, masz jakiś mikrobiedny kraj, jakiegoś swojego, wiesz, przydupasa. Tak, Sancho Panza, nie? I zamiast ty nim kręcić, nie jak ogonem, to ogon tobą kręci, można powiedzieć. Nie, no może nie aż tak, no ale musisz się tam, wiesz, prosić, a potem Baćka występuje i mówi, no tutaj jestem mężem stanu. I tu powiązanie gospodarcze wrzućmy. Nie wiem, czy czytałeś to, co wczoraj napisałem odnośnie tego, że Putin zagwarantował do 2030 Białorusi gaz. Ja się rzadko cię czytam, ale akurat to czytałem, tak. No tak. No bo zazwyczaj to ja robię kopiuj wklej z tego, co napisałeś, więc po co masz czytać? Tak, to prawda. Wydało się. Ale pytałeś się, tam nie wiedziałeś, w czym oni się rozliczają. To chciałem ci powiedzieć. Tak. W rublach. Okej. Tak, nie w dolarach, w rublach. Tak. Bo to by było dosyć ciekawe, nie? Tak. I dla ludzi, którzy nie wiedzą, jaka ta cena jest, ona jest mniej więcej 1/4 ceny tej, którą my płacimy teraz. Dobrze mówię? Rosji? Nie sprowadzamy gazu. Nie. Ogólnie na rynku. Teraz cena gazu jest tam po 35 chyba, tak, coś takiego. a tam by wyszło 12, 10, jakoś tak po przeliczeniach, bo tam były metry sześcienne na megawattogodziny, to te wyliczenia są u mnie to na profilu. 30 za metr. Tak, jeżeli chciałby ktoś sobie zobaczyć dokładnie, no to zapraszam na profil Pan Zen. Natomiast to dla Baćki jest dobry biznes, nie? Wcześniej dostał te umorzenie kredytów chyba na $1 miliard, z tego co pamiętam, jakoś w zeszłym roku, a mają bardzo duże te długi w stosunku do Rosji. Więc tak sobie podskubuje tymi drobnymi przysługami całkiem ciekawe kąski. Bo jednak gaz 1/4 ceny, no to jest dobra. Aha, i chcą przystąpić do tej jednolitego rynku prądu, nie? Czyli pewnie też prąd będą mieli tańszy niż mają w tym momencie najprawdopodobniej. Tak, ale to w obie strony nawet ma działać, tak? Bo oni też są, wiesz, że jak gdyby wyrównywać sobie. Natomiast no faktycznie no tutaj mogliby na tym teoretycznie zyskać, bo zapomniałeś o ropie. Oni płacą najdrożej za to. Za ropę. Tak. Rosji. Tak. Ale już było tak dobrze, nie? Ale to spokojnie, jeszcze przyjmą, nie wiem, kadyrowców do siebie. Kadyrowcy, kogoś jakiś zesłanie i wtedy się na ropę. Jakichś zesłańców, nie? Tak, oni bardzo, wiesz co, darli się z Rosją, żeby te ceny zmniejszyć. No i tu były cały czas jak gdyby problemy. Chciałem powiedzieć, że dziękujemy Loko
To co? polecenie. Polecacie. No, przeczytaj Lokologa. To czekaj, puścimy. Na pewno coś miłego. Tak. Panowie, się bardzo podoba wasza nieprofesjonalność. No dziękuję. Tak, polecam wam. Polecam was wszystkich znajomym. Yy, Mam nadzieję, Lokologo, że masz dużo znajomych. Bo jak przyjdą nam tylko 4 osoby, to nie odczujemy tego. Dobrze. Więc poznawaj dużo nowych ludzi, Lokologo. Słuchajcie, no pytacie się, co Rosjanie mogą z tym gazem robić. No, mogą robić to, co w zeszłym Białorusini. roku. Nie, Rosjanie, bo że ktoś napisał, że no co Rosjanie mogą robić, nie? Że tak wiesz, no skoro nie mają co robić, to wysyłają dom na Białoruś, nie? No mogą robić to, co w zeszłym roku. Palić. Palić. No. Tak, robić. Wiedziałem, no brawo. Tak, w zeszłym roku palili, w tym roku mniej palą. Ale też zamknęli trochę. Bo tak, ale podpisali, wiesz, no tą umowę też, tylko że to małe są te umowy z Uzbekistanem. Tam Kazachstan ciągle się stawia, bo oni chcieli tą taką Unię mieć, tam Uzbekistan, Kazachstan, jeszcze tam może by się ktoś dołączył. No ale na razie tylko Uzbekistan, bo Uzbekistan faktycznie potrzebuje, żeby nawet, że nie to, że potrzebuje, tylko żeby sobie wyrównywać znowuż, tak, kiedy ma mniej i tak dalej, bo też ma własne zasoby. No w każdym bądź razie, słuchajcie, to jest, żeby znać proporcje 2 miliardy rocznie. No to Gdzie 4 wysyłali. liter nie urywa, tak. To A dla więc porównania wysyłali do Unii, do Europy 177? No to w jest, zależności jak bo Turcja czy bez. Turcją Nie? liczysz, no to tak. No tak, no to tam prawie 180 miliardów metrów sześciennych. Tak. Mówimy o 2 teraz, nie? Więc to tam No. skala jest, no tak jak powiedziałeś, że nie urywa. No. Niczego. I w sumie cały czas zamykają te odwierty. Tutaj Gazprom króluje. Ja swego czasu miałem napisać taki artykuł o LPG. Mówię o LPG. O LNG, a LPG też. Natomiast o LNG, dlatego że wszystko wskazuje, że na tym polu również Rosjanie w tym roku zapowiadali wzrost o 7%, nie? Więc taki trochę kosmetyczny, a wszystko wskazuje, że będą mieli spadek chyba. No i oczywiście znowuż Ale dlaczego to cię dziwi? Że będą mieli spadek, czy że mieli tak. mieć wzrost? No, że mieli mieć wzrost, no to oni zawsze mają mieć wzrost i mają być potęgą, nie? Tak. Natomiast za 10 najczęściej tak 2030. Tak 6-7 lat te plany są tak. Tak, bo Potem większość tych, którzy rządzi, oni są w takim wieku, że to już ich za te 6-7 lat nie interesuje. 7 lat, Putin za 7 lat, to wiecie, tak? Nie? Tak. To on sobie może Będzie już mówić, tam, wiesz, że stację kosmiczną będą budować, nie, na Marsie. Syn ten Paruszewa, czy jakiś Diumin, czy inny będzie rządził, nie? No, w każdym bądź razie wygląda na to, że oni z tym gazem w tym roku nie mają co zrobić. No to Nowatek próbuje, bo ma tą linię jedną tą swoją. Ja tam mówiłem, bo oni się chwalą, że ona działa, tak? Tylko że ona jest Ale ona nie ma skalowalna. no właśnie to chciałem powiedzieć. I tam jest problem, żeby zwiększyć tą produkcję na tej linii. No i może im się uda za 2 lata, tak mniej więcej 2025, tak mówią, że tak sobie może coś zwiększą. Natomiast w tym roku tak nie za bardzo. Gazprom nie ma swoich, znaczy ma coś tam, ale to nigdy nie weszło komercyjnie, więc tak naprawdę ma tylko na Arktiku ten Nowatek. Natomiast no tam jest dużo problemów. Tak, pierwszy to są odbiorcy, bo do tej pory tym głównym odbiorcą Europa była, nie? Jeżeli chodzi o LNG. A tutaj zaczynają się takie podchody robić, że może by tam głównie Francja, Hiszpania, Holandia, tak, żeby te kraje nie brały. No i może się to udać. No ale jeszcze Polska chyba, co? To LPG, mój drogi. Okej, dobra. LNG nie. LPG jak najbardziej bierzemy i to duże ilości i tutaj chyba takiej nie ma zbytniej alternatywy, przynajmniej na ten moment. Tak, tu mówicie, że można LPG na przykład w tych zapalniczkach, tak, można sobie magazynować, no można. Tak, w butlach, tak, można na przykład, tak, takie 12-litrowe czy piątki, nie, i każdy na przykład przymusowo, tak, nie, w mieszkaniu, tak 5 butli
Mógłby. No w każdym bądź razie to jest... Wiesz, jakby wyglądały codziennie wiadomości w Polsce, jakby w każdym mieszkaniu było po 5 butli. To Byłoby byśmy mieli... wybuchowo, tak. Tak, pierwsze 15 minut wiadomości to pożary w kraju, nie? No tutaj poprawiacie 13,8, no może to tak, może tyle waży, już nie pamiętam. 12-litrowe, tak chyba, a waży 13,8. Możliwe. No w każdym bądź razie, no wszystko wygląda na to, no że pamiętasz jak nas straszono w zeszłym roku tym brakiem tego gazu? Już w tym roku sami Rosjanie mówią, że nie ma sensu straszyć. No i nie będzie. Muszę zmartwić tutaj miłośników, Ale to mnie zasmucasz. komików. Co? Mnie zasmucasz, bo ja bym chętnie obejrzał sobie taki znowu komiczny spot. No niestety nie będzie, bo powiedzieli, że nie będzie. Ale i zobacz, jednak wychodzą z założenia, że warto ciąć koszty. No i No, rozsądek jakiś, tak? Bo tak, mogliby iść, tak wiesz, cały czas jak to Rosjanie. iść, No, nakręcić dobra, 6 filmów 6 pełnometrażowych, filmów, tak. wiesz. Jeszcze z zeszłego roku tam zostało. Tak, czy coś, a jednak tną. Twierdzą, Tak. że to już nie ma sensu, więc... No tak. I zobacz, że u nas nawet te wielkie ruchy takie hashtagowe też jakby przycichły. Tak, no i okazało się, że wejdziemy na temat polityczny, były chyba dzisiaj czy wczoraj informacje, że z gazociągu Baltic Pipe, wbrew temu, co niektórzy zapowiadali, no to mamy już 90% przepustowości, czyli to jest 25 milionów metrów sześciennych dziennie, no co daje tak około 9 bodajże miliardów rocznie, jeżeli tak by sobie idealnie przeliczyć. No i wygląda na to, że ogólnie Polska, Europa jest zabezpieczona. Co prawda są jeszcze czasami jakieś takie głosy, że jednak może być problem w zimie, bo Azja, bo coś tam. No teraz one są słabsze, bo nic nie wskazuje, żeby ta Azja jakoś mocno odbiła. A teraz jest, bo pamiętajmy, że są takie 2 sezony na zużycie gazu. To jest zima, oczywiście, no i lato, tak. No i lato, i teraz wszystko wskazuje, że to lato, no nie będziemy mieli w Azji jakiegoś wielkiego zużycia, głównie tam chodzi o klimatyzację i energię, natomiast jeżeli chodzi o zimę, zobaczymy, wydaje się, że nawet Polska, nie wiem czy wiesz, będziemy mieli na Łotwie swoje magazyny. Jesteśmy prawie Magazyny dogadani. gazu? Tak. A to nie wiedziałem. Tak, jesteśmy tam, znaczy z jednej strony będziemy zwiększać, one to jakieś duże zwiększenie nie będzie, bo Polska ma małe magazyny, natomiast ponieważ będzie brana część gazu z Kłajteby, to będziemy również na Łotwie magazynować, oni mają tam ponad 3 podobne magazyny w sumie jak polskie, tak, zobaczymy ile będziemy to dwie potrzebować. sprawy. Pierwsza, z tego co pamiętam, Polska ma na 3 miesiące funkcjonowania magazyny, tak? No wiesz co, to zależy ile liczymy, że zużywamy, no bo ostatnio... Ale pewnie wiesz, gdyby wszystko siadło, no to trzeba będzie coś przykręcać i tak dalej, to te 3 miesiące byśmy Trochę krócej. No dobra, no to powiedzmy 2,5. No jak teraz byśmy doliczyli tą Łotwę, no to na całą zimę starczy. No okej, no to jest pierwsza pozytywna wiadomość z tego, co mówisz, a druga, że coraz więcej się z Bałtykami dogadujemy. W ostatnim roku czy półtora, tam widać ewidentny przełom. Tak, i to wspólny jest, wróg, tak. Tak, nic tak nie jednoczy, nie? Jak wspólny wróg, tak, widzimy, tak. Lubimy się z Ukraińcami, tak, teraz, bo wspólny wróg, lubimy się właśnie z Bałtykami, bo wspólny wróg, nie? No i Skandynawowie też tam bardzo tu mi ktoś już, widzisz, patrzę, jacy są czujni widzowie już jakąś, że tutaj przejęzyczenie. Dziękujemy, zawsze możemy liczyć na miłych widzów. Ale że co? Wiesz co, chyba źle wymówiłem. Co ja źle wymówiłem? Aha, z Kłajpedy, a nie Kłajteby. Py. No okej. Tak, przepraszamy bardzo i zapraszamy. Coś tutaj piszecie o Saudi.
Dobrze, te takie, mamy prośby, słuchajcie, to na naszym tym programie, tam te jakieś tam PO-PiS, nie. To I tutaj nas to nie bawi. też taki apel do was od razu. Za te kilka miesięcy mamy wybory. Do wyborów będzie coraz ostrzej i będą pewnie coraz intensywniejsze ataki, próba polaryzacji i próba gdzieś nas włożenia do jakiejś szuflady. Natomiast my siedzimy w szafie bez szuflad. Bez klamki. Bez klamek i bez szuflad i do wyborów nie zamierzamy wychodzić. Tak. Więc nie próbujcie nas gdzieś tam wrzucać. Mówimy o sytuacjach typowo gospodarczych, tak właśnie z tym Baltic Pipe i z tymi po prostu magazynami. A widzisz, to by też wypomnieli. Nie Bałtyki, tylko Bałtami. No. Dobrze. Widzisz? Tak. Można się wyedukować na tym programie. No? Tak, ogólnie, wiesz, ile na samym początku miałem informacji, że źle mówię. Teraz mam troszeczkę mniej tych informacji, czyli chyba jest jakiś postęp. Wiadomo, nie jestem, wiesz, taki jak Maciek, że może mówić i wiesz, to ja tak nie masz tego daru. Nie mam. No masz deficyty, to trzeba przyznać. Tak, ja mam deficyty. W odróżnieniu tutaj od taty, tak, to prawda. Dobra. Tu piszą, że Łotysze to nie Bałtowie, tylko Urgofini. Okej. Możliwe. To zróbmy tak, że przestaniemy o nich mówić kompletnie. Bo 2 zdania tyle problemów. Im dalej będziemy brnąć, to będzie tym gorzej. Tak, będziemy się kompromitować. A to nie pierwszy raz w tym programie. O, tutaj Marcin zapytał, jak rubel, bo myśmy się tak cieszyli. Rubel. Że rubel leci po 100, będzie zaraz rubli za dolara i euro. I w sobota tak wyglądała, że nawet z tych zdjęć z kantorów online rosyjskich, że przebili. Ostro było, powyżej. Przebili, myśmy otwierali szampany, cieszyliśmy się, pisaliśmy sobie posty, no ale wraz z tym puczem Prigorzyna zdechły też te wspaniałe spadki. Nie do końca. Ale wiesz, ale to nie jest te takie wiesz, że tam 15 czy coś. Tak. 85 euro 90, a było już 94, ale dzisiaj 1,78 wzrost na euro. Mamy 93,6, a yuan 11,7. Natomiast czekaj. 94, tak? Tak, 93,7. I dolar 85. 85, Czyli zbliżamy się do tej setki, tylko że wróciliśmy z tego hura do po prostu tego cyklu. Tak, takiego powolnego wzrostu, tak. Natomiast nie wiem, czy zwróciłeś, bardzo fajne spready były. Tak, oj, fajne były. Że na przykład yuan 15, tak, chyba 15 rubli sprzedaż, a kupno 9. Tak, ale to większe były na dolarze i na euro, nie? Na tym yuanie. Ale to mówisz procentowo, ale tak wiesz. Zawsze z matematyki to słaby byłeś. No i tam. 70 parę chyba było na dolarze do. No coś cię przycięło. 108, tak? Nie, 108 to było euro, wiesz? To co widzieliśmy to było 108, 110 euro. 108 i chyba 70 parę kupno sprzedaż. Taka różnica była duża. 80 parę, ale okej. 80 tam było chyba 8 za euro, a 108 powiedzmy. No to zależy, wiesz, od kantoru. Tu część fanów rosyjskich wysyłała tak zwane zatwardziale kursy z banków. Albo z Google, nie? One były zamknięte w weekend. Ewentualnie, ale wiesz, otwarte, to tam nie mogłeś kupić. Nie? To ja popełniłem błąd, bo jak ktoś mnie zapytał, a ja mu odpisałem, coś pan odjebał, że dostałeś bana na Google. I po prostu oni mi zaczęli wklejać z Google. No i to tak wiesz,
Bo nie dałem instrukcji, że wpisz sobie w tłumacza, kantor Widełki właśnie, online. no dobrze, przepraszamy, będziemy tutaj. A będą nas teraz tak, wiesz, linczować, tak? Za Co wszystkie to jest spread? Jest pytanie, no to spread. macie tą No widełki, taką, to już no napisał. okej. Tak, jak ktoś ma widełki, to jest po angielsku spread. Okej. No To dobra. co? To kończymy, No nie no, gdzie, jak? nie? Odpłynęliśmy od Baćki. Ja No, cię chciałem zapytać odnośnie Baćki no. i odnośnie tych Wagnerowców tam. Czy sądzisz, że coś grozi Polsce z tymi Wagnerowcami? Polećmy w Geopolo. Czyli teraz kącik polo Tak, będzie, tak? tak, lecimy w polo. No słuchaj, no trzeba by liczyć się z jakimś napięciem. Nie, szczerze powiedziawszy nie. Jakoś nie widzę tego. Mhm. Ale no jak to wiesz, jak to z Rosją i Rosjanami, niczego nie można wykluczyć, tak? Wydaje się, że ten pobyt Prigozina, no to jest takie raczej chyba wysłanie tymczasowe i on bardziej chce, czy tam jego najemnicy siedzieć w Afryce, bo tam mają interesy, tam mają pieniądze. Na co tego Baćki będzie ziemniaki obierał razem z nim? Ty, No. ja wiem No. o co chodzi. Baćka ma tą linię turystyczną, Agro. Tak? gdzie sprowadza z Afryki turystów, którzy później u nas koczują pod Tak, to granicą. wysyłają, no. Ale kurde, samoloty w jedną stronę na pusto latają. Więc tu trzeba, wiesz, Tak, liczyć pieniądz. tak. Więc Będą samoloty z mogą Afryki i tak. turystów, Oficjalnie Wagnerowcy będą a lecieć Wagnerowcy będą w drugą stronę. No, tak, tak. nie głupie, faktycznie. No nie głupie. I jak ktoś będzie pytał, no to on będzie mówił, no Wagnerowcy sobie latają w te i we w te na przepustkę, coś tam. A tak naprawdę turyści mogą latać, nie? Znaczy, poważnie niczego nie możemy wykluczyć, łącznie z tym, że tak naprawdę Prigo to nie jechał na tą Moskwę, bo tak zakładaliśmy, nie? Bo tak to trochę jak z tymi centami, nie? Że wszyscy chcieli wierzyć, że te centy są magiczne. No to trochę wszyscy chcieliśmy wierzyć, że Prigo na tą Moskwę Podpali, nie? Wszystko. tak, chciał ją zdobywać, a może celem było co innego, nie? Na przykład Woroneż, może Rostów, może jakieś dokumenty, może jakieś głowice nuklearne, są takie... Właśnie, ploteczka o Głowicach nie poruszyliśmy, a to Tak. jest idealne do Geopolo. No, do Polo, tak. Polo. I mógł je gdzieś na przykład sobie zakopać na czarną godzinę, żeby potem odkopać. Nie wiemy, tak? Mogły być jakieś różnego rodzaju dokumenty, jakieś zdjęcia kompromitujące. No, różne rzeczy mogły Ale w być. dzisiejszych czasach to chyba, powiem ci, zdjęcia kompromitujące to jest... No daj spokój. No przecież można, wiesz, nakręcić film, gdzie można twoją twarz podłożyć w jakiegoś pornosa i to cię wiedziałem od ośmieszyć. razu, tak, to pornosy. No? Ale to może zdjęcia innego typu, niekoniecznie rozbierane. No ale no, co by nie było, to zdjęcie idzie zrobić teraz, nie? Od zdjęcia już nawet materiały filmowe w tym momencie przestają mieć jakieś takie chyba walory, bo każdy się może wyprzeć, że to nie on i to fake, nie? Tak. No w każdym bądź razie tak, po tej pierwszej rundzie jak Gołota, Prigo na zesłanie na tą Białoruś. Myślę, że na tej Białorusi długo nie pobędzie, ale tak jak mówię, niczego nie można wykluczyć i możemy się tutaj, tak jak nasi geopolitycy, mylić i to nie jest ujma, no bo nie wiemy, tak, słuchajcie, nie wiemy, tak, no można sobie dywagować, po co na tą Białoruś, wydaje się, że to jest trochę tak z przypadku. Dlatego to jest idealna sytuacja do nas, bo możemy sobie opowiadać cokolwiek w tym momencie. Tak. I nikt nam nie powie, że jesteśmy gorsi od czołowych geopolityków, bo w sumie... Ja osobiście oczywiście nie wierzę w to, że będą tam z tymi turystami rzucać kamieniami i pomagać im przekraczać naszą granicę. No bo, no wiesz, no po tym, to dla tych najemników to taka byłaby chyba
To takie No, wczasy w sumie, nie? Tu się strzelają z Ukraińcami, a tu rzucają w drzewa kamieniami. no wiesz, no, Takie spa dla Wagnera, nie? Żeby, wiesz, formę zachować, taka wiesz, jakąś emerytura, tak teszyznę. też na emeryturę jeść na Białoruś. Jedni łowią ryby, drudzy na granicy rzucają kamieniami albo strzelają z tych latarek, nie? No, zaraz też Tak. napisze, że nieładnie, tutaj się tak śmiejemy z takich poważnych tematów, ale słuchajcie, my tak Ale zawsze. takie jest założenie z tego A programu. więc jak komuś się nie podoba, to niestety źle trafił. Tak. Czekaj, tu coś było. Coś napisaliście ciekawego. Pytacie się po raz któryś. To jeszcze raz zapytam. Czemu nikt nie zastanawia się, czy nie SBU uknęło? Tak. Nie, myślę, że nie. Myślę, że nie, że SBU przykupiło Prigorzyna, no to jakby go przykupili, i on tak drugi raz się dał przykupić, czyli na przykład wziął na początku od Ukraińców kasę, żeby iść na tą Moskwę, a potem wziął od Putina kasę, żeby odstąpić od tej Moskwy. Rozumiem. Ja myślę, że to jest bez sensu, bo chyba łatwiej by było go przekupić, żeby jego Wagner dał się pokonać i przeszliby Ukraińcy jak w masełko i gdzieś wyjechali na tyły. No tak, na przykład, nie? Że to by było bardziej logiczne niż już taką zagmatwaną sytuację robić, tak. nie? Bezpieczniejsze. Tak. Nie? Że się Mniej oddają masowo ryzykowne. do niewoli, coś No, żeby tam. tam, wiesz, przygrywają, gdzieś tam, wiesz, się załamuje jakiś tam odcinek i no tak, i zostali na przykład otoczeni, czy cokolwiek innego. No. Okej. Mam informację dwie, taką jedną wczasową, a jedną ze zdrowia. Tu piszecie, że bawią was dywagacje, pana Jacka bawią. No nas też bawią te wróżenia, a z wróżbami wiadomo, że się spełniają. Tak, przynajmniej nam. Tak, nam się dosyć często spełniają, ale to jest dotyczące gospodarki. Tak. Więc jest Zdarza okej. się. Zdarza się. I a propos gospodarki. Nie wiem, czy pamiętacie lub czy czytaliście, ja kiedyś pisałem odnośnie Krymu i sektora turystycznego, ogólnie turystyka i tam taki handel z restauracjami, to jest 60% gospodarki Krymu. I już w zeszłym roku po tym pierwszym ataku rakietowym przewidywałem, że w tym roku będzie kicha. I pojawiły się nowe informacje, to znaczy one się już pojawiły jakiś czas temu, a teraz mamy znowu aktualizację. Wychodzi na to, że muszą obniżać hotele o 20% ceny w stosunku do zeszłego roku. I teraz od tych rabatów oficjalnych, to znaczy od obniżonych cen, są jeszcze rabaty. Różne, wiecie, tam konkursy, coś tam, kup 3 dni, coś, wiecie, jak to w tych wszystkich bookingach, nie bookingach. Te rabaty sięgają dalszych 30-40%, a obłożenie hotelów i tak nie przekracza 40%. Więc jeżeli chodzi o cały ten sektor turystyczny na Krymie, no to jest, wydaje mi się, że poniżej w ogóle kosztów jakiegokolwiek utrzymania. Pewnie są tam cięcia. Jak cięcia, no to i bezrobocie. No i Krym, a i w tym momencie duże problemy z wodą, nie? Więc ciekawa sytuacja dla turystyki Krymu i dla całej tej gospodarki i dla ludzi, którzy tam mieszkają. Znaczy tam ogólnie, wiesz, zaczyna być ciekawie, bo tam mówiliśmy o tym, pamiętasz, o tym podatku dochodowym. No i okazuje się, że są nadal regiony, niektóre już sobie, że tak powiem, poradziły, tudzież rząd im przelał te pieniądze. Natomiast na przykład region Kaliningradu nadal boryka się. I to jest taki ciekawy region, który coraz większymi problemami się boryka. Jeżeli by patrzeć takie zapalne miejsca, to myślę, że Kaliningrad może być jednym z takich miejsc. Nie ma tam co prawda żadnych mniejszości na ten moment, jakichś dużych narodowych, natomiast no patrząc jak temu regionowi się dostaje, a będzie coraz gorzej ze względu na tą wojnę transportową, no i braki przede wszystkim tych dużych pracodawców, którzy się wycofali z tego obwodu,
no to wygląda, że tam sytuacja będzie nie za ciekawa. Tylko słuchaj, oficjalnie Przepraszam, bezrobocie... tak, Królewic jest... Ale słuchaj, Wybaczcie, wieczór, tak. Ale oficjalne dane dla całej Rosji pokazują bardzo niskie bezrobocie. I to mnie bardzo dziwi. Kaliningrad się wybija tutaj, wiesz? Znaczy no właśnie właśnie, tą negatywną. masz jakąś informację? Jakie są? Bo ja nie widziałem, szczerze Tak, ja mówiąc. puszczałem jakiś czas temu, wiesz, oni się ratowali, jeszcze w zeszłym roku już był problem, ratowali się takimi, na przykład gubernator urządzał jakieś zbierania runa leśnego, jakimś takim w ogóle, takim totalnym No jakimś... i szukał ludzi do wyładowania ręcznie towarów, nie? Tak, Z tych wtedy, kontenerów. tak, no. No bo nie było części, ale tego nie mam jakiejś informacji, żeby coś się zmieniło. Może już tam coś zadziałali. Natomiast to są takie prace, takie zapychacze, żeby ludzie mieli co jeść w sumie. No tak, no wiesz, bo tam w momencie, kiedy... Ale wiesz, na takie prace potrzebujesz funduszy rządowych. Tak, i właśnie jakoś ich tak mało pieniędzy tam transferują. Oni też zaczęli tak trochę fikać w stosunku do rządu, bo pamiętasz, że powiedzieli, że jak chcieli odciąć ten ruch z Polską, to powiedzieli, że oni się nie zastosują, że to nie będzie dotyczyć ich obwodu. No i to jakoś tam przeszło, tak w miarę okej, ale się chyba nie spodobało tutaj, jeżeli chodzi o rosyjski rząd. Tak. Ale to nie wiem, czy słyszałeś, bo ogólnie jeżeli chodzi o urzędników i te wydarzenia z weekendu, to tam pojawiła się dzisiaj też ciekawa informacja, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych czy jakieś tam organy śledcze będą weryfikowały, którzy z oficjeli i urzędników w trakcie tego weekendu, w trakcie tego puczu Prigorzyna uciekali za granicę. I będą weryfikować, już tam wiesz, propaganda nazywa ich zdrajcami. Jechali sobie na urlop. No tak, ale wiesz, nazywają ich zdrajcami i jest sugestia, żeby ich zwalniać. Ciekawe, czy to się rozejdzie po kościach, czy rzeczywiście tam już te służby będą, wiesz, mocno represjonowały tych ludzi, którzy w panice zaczęli uciekać, nie? Tutaj Filip, piszesz coś, że masz artykuł Iran International o podzielonych opiniach w szeregach mułów rządzących Iranem. To do Mateusza ja się nie znam na sprawach Ja też Iranu islamskich nie. i irańskich. Tak, więc jest. Ale można zawsze do Maćka, bo Maciek się zna. Maciek się zna, tak. Tak. Jakbyście chcieli coś trudnego, na czym my się nie znamy, to do Maćka. Tak, zapraszamy. On zawsze tutaj pomoże. No, ale nie. Ktoś kiedyś o Iranie ja coś napisałem i ktoś mi zwrócił uwagę, że się pomyliłem, że wziąłem z jakiejś gazety, która szerzy fake newsy irańskie. Ja sobie odpuściłem Iran. Bo to jednak to trzeba pewnie siedzieć na bieżąco i znać. Trzeba mieć jakąś wiedzę, no to nie tak. No. Dywanik trzeba tutaj, piszecie sobie zakupić. No być może, tak, nie wiem. No i okej, mamy te regiony, których zaczyna brakować pieniędzy z biznesu, gdyż biznes, tak jak w Królewcu, odszedł i tak jak na Krymie pada ze względu na brak ruchu. Masz jeszcze jakieś informacje o jakimś regionie, który mocno odczuwa w Rosji tą sytuację? Bo te dwa na pewno. Tak, wiesz co, już nie pamiętam, musiałbym sprawdzić. Chyba około 7, bo tam zrobili, jak to zwykle Rosjanie, zaczęli się chwalić, że ileś regionów zwiększyło przychody. No i tak czytałem, no i tam było dalej wymienione też regiony, którym spadło. I w sumie jak podliczyłem, to tym, co spadło, było ich więcej niż co przybyło. A jeżeli jeszcze uwzględnimy inflację, tak? No bo tam na przykład było tak, że wzrost dochodów 108, nie? No ale w rublach. No i jakby policzyć inflację, która jest 23, znaczy jest 2,3, przepraszam, 25, czyli jest 2,5. Czekaj, kurde.
Ty to musisz rozpisać teraz na kartce jakieś. A nie, bo było, wiesz, było 2,3, ale wzrosło, tak, do 2,5. Oficjalna inflacja w Rosji, przypominam, jest 2,5%. Nieoficjalna jest 2,5%, tak, było wcześniej, miesiąc wcześniej 2,3, a nieoficjalna jest 25. Bo wszyscy Rosjanie twierdzą, że tam po prostu przecinka nie ma i to wtedy jest łatwo. Tutaj Ale jest to taki kod. Wiesz co, bo ja mieszkałem kiedyś w Azji, Mhm. kiedyś tak to zabrzmiało, przez długi czas i tam w wielu krajach, na przykład w Tajlandii, czy powiedzmy w Kambodży, w Birmie, są ceny dla lokalsów Mhm. i są ceny dla turystów. Mhm. I często jest tak, w niektórych na przykład w aptekach masz coś takiego, że masz cenę, nie? I lokalni płacą bez tego, znaczy na przykład Z masz przecinkiem. 100 batów, nie? 100 nie, 100 batów, nie? To A dla brzmi- lokalnych jest cena 10 batów, nie? Okej. A I ty, łatwo wtedy się, wiesz, łatwo się A czy zorientować, nie? ty mieszkałeś na tyle długo, żeby płacić mniej batów? Tak, Już się znali. tak. Już jak wchodziłem, to mówili do mnie po tajsku, co czasami mnie irytowało, no a potem się przyzwyczaiłem. A no nawet coś tam jeszcze znam. Chociaż nie mieszkam od jakiegoś czasu. No to zobaczymy. Dobra, wracając do naszego live'u. Może gdzieś ten jak to się mówi? A, nieważne. Zawiesiłeś się. Zawiesiłem się. No to dobrze. Dziesięcina, czy tak zwana swoista dziesięcina. O co chodzi? Nie no, dziesięcina to było coś innego, nie? No ale... To coś z kościołem, tak chyba. To... to jest Nie, to nie podatkami poruszamy też dla takich tematów na naszym live. Dobrze. Nie, słuchajcie, bat to jest waluta taka, to nie to, że jakieś baty ktoś wymierzał, tylko to jest taka waluta w Tajlandii. Tak. Nie wolno się z niej śmiać, bo jakbyście się śmiali z waluty tajskiej, to traficie do więzienia. No, ale z drugiej strony śmiejemy się trochę z rubla. Ale wiesz, na rublu nie ma Putina. Aha, okej. A wiesz, Fajnie. a na batach jest król tajski Okej. i nie można się śmiać z króla. A Dobra. z Putina można. No i nie ma go na rublach. Dobra. A propos jeszcze urzędów, podatków, no i oszustw na tych podatkach, no to widziałeś te wideo, które udostępniłem odnośnie kontroli urzędowej, jak ktoś kradł prąd w jakiejś wiosce? Nie. No to była sytuacja, że była interwencja urzędowa, bo doszukali się, że ktoś kradł prąd na lewo. No i walili mu do drzwi, temu gościowi. No i pierwszą osobę podpalił z miotacza płomieni. Widziałem. A drugiej osobie przestrzelił szyję harpunem. Tak, widziałem. I tak. A to jest taka przestroga dla ciebie. Żeby nie chodzić Żeby po więcej tej kablówki UPC nie kraść i tego internetu, bo skończysz z takim harpunem. Ale to nie urzędnicy chodzili do tych ludzi w ten sposób. To nie było takie przymuszenie, tylko właśnie właśnie jeden z odbiorców tego prądu na lewo bronił swojego interesu. Że to ty, taki tych gości z tego UPC, czy tam, nie wiem, z jakiejś innej wektry, tak? Tak, więc jak przyjdziecie do mnie, ja nawet znalazłem zdjęcie i ogłoszenie na Allegro. Ale powiedz mi, jak oni to zrobili, że to było takie bezkrwawe? U tej pani w szyję? Tak, no, bo ja się na tym też zastanawiałem. Ja myślę, że to po prostu jakiś gładki przedmiot, on nie miał strzałki na końcu i po prostu to idealnie się zassało, czy coś takiego. Okej. No właśnie, Tak, bo tak nie mi musiało się być wydaje. tego, grot musiał być, nie, Tak, by rozerwało, nie? Ja przeglądałem później kuszy i miotacza ognia na rogu. I szukałeś podobnej.
Bo chciałem po prostu zabłysnąć, bronić się tak że przeciwko zwykłą kuszę można kupić już tam w okolicach 500 zł w górę, a miotacz ognia znalazłem na Allegro w archiwalnych tych ogłoszeniach za 2000. Więc tak, takie rzeczy były. A więc słuchajcie, tu jest apel dla panów, do panów monterów, że jakbyście chcieli w Zabrzu na ulicy, tutaj się tak, wypipikuje, to nie warto. To nie. Tak, bo ja zamawiam kuszę. Nie, ale powiem ci, byłem w szoku, nie? To po prostu opisujemy tą Rosję od dłuższego czasu i no to z jednej strony jest śmieszne, ale z drugiej strony jest przerażające, bo normalnie ludzie, którzy idą do pracy, idą na kontrolę, jeden zostaje podpalony, że mu tam później z tych pleców schodzi płatami skóra, bo było wideo, a druga pani ma przestrzelone szyję po prostu, nie? Wiesz, gdyby trafiło w głowę czy coś, ale i tak, że tu tętnice czy coś, wszystko było całe. No to jest niesamowite, po prostu ten kraj mnie każdego tygodnia czymś zaskakuje. No i później pojedź do lekarza. I a propos lekarzy, bo mam też ciekawego newsa. W tym momencie na 10 tysięcy mieszkańców Rosji przypada 37 lekarzy. To chyba jest rekord jakiś. Tak, pewnie tak. Różnych specjalizacji i jest tak źle, że brakuje ogólnie 26 tysięcy lekarzy i prawie 60 tysięcy specjalistów różnego typu z wykształceniem minimum średnim, czyli pewnie radiologów, jakichś pielęgniarek i tak dalej. Więc te braki są potężne i są na tyle potężne, że Ministerstwo Zdrowia planuje pozwolić lekarzom rezydentom normalnie leczyć. Od 1 marca 2024 roku w formie jakiejś tam asysty, coś tam, natomiast będą już studenci werbowani do leczenia. Są takie braki, a nie wiem, czy pamiętasz, jak mówiliśmy na którymś live'ie, że prawie 50% lekarzy zna lekarza, który ma fałszywy dyplom. Więc To nie ze mną. Na live'ie ogólnym było. To ja nie pamiętam tych live'ów. No to musisz mniej pić na tych ogólnych live'ach. Ale słuchaj, to jest też pytanie czy weterynarze też. Wiecie co, nie wiem, bo to bo było ogólnie... weterynarze trochę jest, nie? Tak, bo jeżeli w tej puli weterynarze też byli, no to jest jeszcze gorzej, nie? Natomiast taka statystyka, nie wiem, z miesiąc temu, tu byście musieli odszukać, na którymś live była podana, że 50% lekarzy zna lekarza, który ma jakiś fałszywy dyplom zwiększający uprawnienia lub kończący, czy coś tam, więc w tej puli, której jest tak mało, że tych 37 lekarzy na 10 tysięcy osób, prawdopodobnie jest ktoś lub kilka osób, które nie powinny pracować w tym miejscu ze względu na to, że kupili, wiecie, dyplom albo wygrali w chipsach. Nawet, wiesz co, pamiętam, że ty mówiłeś, że w Tajlandii można kupić dyplomy. No, można. No, ale to tak. Pamiętam, jak tym zainteresowałeś mocno. Tak. Widzisz, pamiętasz teraz już tą rozmowę? Tak. Okej, no. Pytałeś się, po ile bilet tam do Bangkoku. Tak. że doktorat jadę kupić. No. No tak. No tam pozazdrościłeś profesorowi, mówisz, nie będę gorszy. Tak, co najmniej doktor. Jak już to na całość, nie? Tak. No więc to są takie zobacz, mamy okrągłą rzeczy. liczbę widzów. Nie wiem, ja nic nie widzę. I powiedziałem już, ten się zmienił. 1000 było osób. No ale już jak powiedziałem, to zrezygnowali. Przestraszyli się. Tak. Przestraszyli się. Okay. No, trzeba kończyć. Okej. Na giełdzie w Mysłowicach nawet doktorat mieli. No widzisz, możliwe. Więc tak by to wyglądało. A jak tam ropa? Wiesz co, no właśnie jestem niezadowolony, bo spada, no ale cały czas nie chce przebić się. No i ona tak, no już tak trze po tym dnie. No, dnie odnośnie, no to znaczy tak, ile? Tak. Ale ile? No 68 było na WTI, zaraz zobaczymy. Czekaj. Muszę sobie będzie na komórce szybciej. 67,
67, o. Jaki widzisz? 67, 67. No to dobra cena, nie? No dobra, no fajnie by było, Wiesz jakby co, ja było mam teraz mniej. 67,59 nawet. No, jakby było niżej, wiesz. No nie ma żadnych takich pozytywnych informacji na temat ropy, ale jakichś też takich, wiesz, mega negatywnych nie ma, dlatego ona tak powoli się osuwa. No pasowałoby, żeby jakiś kapitał troszeczkę to podbił, tak? I jakiś taki rajd Ale co, zrobił na chciałbyś, przykład. żeby ropa była droższa? Nie, tańsza. Bym zarobił. Okej. Mhm. Tam się ustawiłem na jakieś shorty, tylko mówię, to trochę kiszą mi te shorty, tak? Mhm. A wiesz, jak one tak chodzą, no to będzie na zasadzie takiej, wiesz, pójdzie tak 67 zejdzie, potem podbije na 69, no i tak będzie, wiesz, góra, dół. No, trend boczny. No tak, ale taki boczny jeszcze w bocznym, tak? Bo teraz mamy boczne, ona się tam, wiesz, ma trochę szerszy i teraz mamy takie zwężanie, tak? Jak popatrzysz sobie na wykres, tak, no to wygląda, że ta sinusoida coraz bardziej się robi Coraz krótsza. Tak, coraz tak, nie? I taka, wiesz, niedługo będzie taka linia. Zdechnie. Zdechnie, Po tak. prostu. Okay. No, w każdym bądź razie. No i oczywiście nie są to dobre informacje dla Rosji, bo wiesz, najgorsze co może być, no to utrzymywanie taniej ropy. Bo nawet dla nich pewnie byłoby lepiej, jakby ona na przykład spadła i się odbiła, nie? A ponieważ ona się tak kisi, no to ta rosyjska też się kisi, nie? I tam szans, żeby zaatakować to, co oni tam chcieli i marzyli jeszcze w kwietniu, ci rosyjscy fani się odgrażali, że zobaczycie powyżej 60 dolarów i coś tam, nie? Ale czekaj, bo teraz ktoś może nie wiedzieć, 60 za Urals, a Za ty Urals. mówisz o WTI teraz, Tak. żebyśmy, no to, wiesz... No jak WTI jest za 67, no to jak Ural za 60, nie? No tak, ale to żeby pomarzyć, nie? Ale nie wszyscy o tym wiedzą, dla ciebie to jest, wiesz... Na Kremlinka wszyscy wiedzą, co to jest Ural. Czy nie zakładasz, że ktoś pierwszy raz wszedł dzisiaj na twój ten live? Nie, no żartuję, no czasami może ktoś wchodzić, tak, oczywiście. Tak, więc warto powiedzieć. No w każdym bądź razie, no Rosja żyje wbrew temu, no co ostatnio próbowali wmówić, no to żyje z ropy. Jeżeli ropa jest tania, to nie ma kasy na nic. No i są jakieś właśnie różne te pomysły, o tym sobie wielokrotnie już dyskutowaliśmy, czyli ta nacjonalizacja. No i zobaczymy, bo na razie trochę to przycichło. Miało już chodzić. Na razie w ogóle mamy taki troszeczkę zastój w gospodarce, co? Takich newsów, takich wiesz, wow, wystrzałowo, coś tam. Taki tryb wakacyjny się włączył. Nie, u mnie się włączył. Nie. Przeglądam codziennie. Nie u mnie się tak włączył, a ty nie kopiujesz. No. Nie. Tak. Nie ma takich, wiesz, spektakularnych. No nie ma. Znaczy wiesz, było teraz, tak naprawdę Rosjanie się koncentrowali na tej rewolcie i to nie schodziło przez kilka dni. No wcześniej był ten pomysł, było trochę informacji na temat tych dywidend, ale jakoś tam mocno nie sypnęło tymi dywidendami. Ale to też jest bardzo dobra wiadomość. Ale to jest bardzo dobra wiadomość, bo oznacza to, że to, co przewidywałeś, miało miejsce, czyli ten rubel się chwilowo tam umacniał. Zatrzymał. Natomiast może nawet zatrzymał, wiesz, ale później już teraz już autostradę mamy, bo tak naprawdę w tym momencie się już, wiesz, dużo nie wydarzy, nie? Tak, wiesz, będzie kwartał. Teraz, tak jak ty mówisz, wakacje, część Rosjan będzie sobie wyjeżdżać tam do Turcji i innych republik, do Gruzji. I co, będą przywozić dolary? Nie, ale będzie, wiesz co, trochę taki zastój, wydaje się, że na przykład nie będzie jakiegoś takiego ranu, żeby kupować, wiesz, jakiejś paniki, myślę, jeżeli chodzi. No ja bym obstawiał takie topnięcie mocne na jesieni, chociaż uważam, że lipiec, sierpień, będzie cały czas osłabianie się, mówię dolara, rubla. Nie, tak. Bo tutaj nie ma żadnych dobrych informacji. No co tam mogłoby ich uratować? No może jeżeli by zrobili ten duży plan tej nacjonalizacji. Ale zanim oni go zrealizują, to najpewniej na jesień. Minie czasu, zresztą nie wiem, czy to jakoś tam mocno wpłynie na ten.
Natomiast jedna rzecz mnie zawsze tam zastanawia, bo tak, mamy tą inflację 2,5. A kiedyś pisałem, no właśnie, to pewnie będziesz wiedział, no ale i tak ci zadam to pytanie. W przeciągu roku mniej więcej tak dolar ile? Rubel w stosunku do dolara ile się osłabił? Że tak patrzymy. Przed weekendem to Rok. było 40, rok. No. Ponad 40% było. No dobrze, Już. 50. Ale wiesz, to mówię przed weekendem, bo teraz się po weekendzie znowu osłabił o te parę procent. Nie? Tak, znaczy wiesz, no zależy do którego dnia patrzymy, tak, ale tam ale najniższy blisko, tak. punkt było tam 50 50. parę, Mhm. 50 i parę i teraz ten. No i teraz jak mamy... sobie tak, słuchajcie, jak sobie tak czytacie, macie dolara 50% rok do roku, tak, droższego, a inflację macie 2,5%. Ale Paweł, to czekaj, 50%? Tak, 50%. Od 50 do teraz jest po ile? 85. No To jest więcej niż 50%. No 50, no to zależy z którego dnia. 50, tam patrzyłem. No pisałem. okej. 50, wiesz, no może tam było 40 parę, 52, nie? No ale z grubsza tak 50%. No i macie inflację, to tak, czyli to by oznaczało jedną rzecz, że Rosstat w swoim koszyku nie może uwzględniać towarów zagranicznych, tylko rosyjskie. Tak. No ale to mówiliśmy, No bo nie ma nie? takiej, tak. Że to po prostu potwierdza to, co mówiliśmy kilka miesięcy temu, że są zastępowane produktami krajowymi lub wywalane z koszyka, żeby nie psuć dobrego tam wizerunku, nie? Tak, i zresztą wiesz co, musimy zrobić taki program na temat właśnie, bo odgrażaliśmy się kiedyś, trzeba zrobić. Myślę, że to ludzi, piszcie właśnie, jeżeli będzie 2000 tutaj oglądających, to zrobimy za tydzień. A jak będzie też 1000 lajków, to zrobimy za 2 tygodnie. Na temat cen, ile co kosztuje w Moskwie, jak się to zmieniło, bo to taki kiedyś artykuł, myślę, że on jest fajny, można by zrobić z tego, bo Można by poszukać więcej. Tak, nie? były takie programy, że tak naprawdę to w Rosji jest tanio, że się nic nie zmieniło. Jak To patrzymy, ja mam z dzisiaj informację. Dam wam chwilę, pomyślcie, ile kosztuje nocleg po tych rabatach na Krymie. I zaraz wam opowiem, a ty kontynuuj. A niech ludzie tam ale już skończyłem. O Jezu, to musimy inny temat wrzucić, żeby ludzie mieli chwilę czasu na pomyślenie. W przeliczeniu na złotówki, nie? Już po tych rabatach. Tak, tu się pytałem, czy pan Cytry jest w koszyku. Nie ma. Pan Cytr jest tylko jednorazowy. Coś tutaj piszecie, $20, nie wiem o co chodzi. Pewnie ten nocleg. Ludzie będą teraz pisać, nie? Tak, tutaj proszą o tą część pornograficzną, to nie wiem, czy to teraz. No właśnie, ja nie pamiętam już o czym to było. Ja nie wiem o tym, czym ty chciałeś opowiadać, jakieś historie z życia, czy co? Że w Tajlandii, że ja nie wiem, więc ja powiedziałem, że ja chętnie posłucham i zamieniam się w słuch. Ja nie pamiętam, naprawdę. Muszę sobie odszukać. To chyba za tydzień będzie, bo już nie pamiętam. Faktycznie miało być o pornografii, ja już zupełnie zapomniałem, o czym to miało być. Ale że co, że w Rosji? Tak. Że co, chciałeś coś polecić? Nie wiem. No, nie wiem. OnlyFans nie. Za tydzień sobie przypomnę, odnajdę, piszcie 3000 lajków i będzie cały odcinek na temat pornografii. Ale to możemy połączyć te lajki i zrobić ceny i pornografię razem. Albo ceny w pornografii. Dobrze, to ty przygotujesz tą część. Okej, jak dasz mi dobre źródła, to ja czekam na źródła. Nie, złożymy się na bilet tam do Moskwy. Okej. Słuchajcie, jeżeli... No właśnie, jak ty się do tej Moskwy dostaniesz? To chyba ja nie wiem, czekam na kontakt oficera. Może najpierw do Gruzji cię wyślemy i z Gruzji do Moskwy. W sumie okej. A może wtedy już nie będę musiał lecieć do Moskwy, bo w Gruzji już pewnie dosyć dużo Rosjan jest. To idzie tam chyba ktoś się woła, tam słyszę. Nie. Okay. Chciałem wam powiedzieć, że według tego, co dzisiaj sobie to czytałem, to na tym Krymie noclegi
I kurczę, miałem to gdzieś zapisane. Nawet, Czekaj, ci żeby na wam Twitterze powiedzieć. wysłałem o tej pornografii, może jeszcze mów, to ja może jeszcze odnajdę. 306 zł średnio noclegi w hotelach na Krymie, co dla mnie było dużym szokiem, bo to A jednak to jest drogo? bardzo dużo. Tanio? Mi się wydaje. Drogo, nie? Tanio. No, wiesz, no, jak śpisz na kasie, to tanio, tak. Ale jak dla Rosjan, w sensie, wiesz... A to biorąc jest, pod uwagę poczekaj, ale jakie hotele? Bo może jaki standard od tego zaczniemy? Nie, tam jest średnio. Średnio, Średni standard. tak, nie, średnia cena z hoteli. Średnia cena za wszystkie hotele, łącznie wrzucone do kupy, wymiksowane. Średnia 306 zł w przeliczeniu na polskie, co wydaje mi się dosyć dużą kwotą, jak na budżety rosyjskich gdzieś tam pracowników, nie? Bo wiemy, że zarabiają troszeczkę mniej niż w Polsce. To tak jakbyś w Polsce miał, nie wiem, średnią cenę za hotel nad morzem 500 albo 600 zł. No to można taniej. Wiesz. Tutaj Martin się pojawił. Witamy Martina. Cześć, na Marcin. tym. O, czekaj, coś odnalazłem o tej pornografii, ale jeszcze... Mów, ja będę sobie przewijał. No dobrze, no to nie wiem, jak wy uważacie, drodzy widzowie, ale wydaje mi się, że jest to dosyć wysoka kwota i to już jest po rabatach w stosunku do tego, co było w zeszłym roku. Więc tam musiało być w zeszłym roku, jeżeli rabat jest 20%, no to w okolicach 400 za nocleg. Więc no, dużo. A przypominam, mediana tam jest 2,5 tysiąca. No to dobra, zamieniamy się w słuch. No. Tak, już znalazłem. Ale wiesz, że live polega na tym, że ty musisz mówić. Nie czytać, bo to wiesz, średnio wygląda potem. No dobrze. Nikt nie lubi kanałów dla mimów. Chciałem się zapytać, jak u ciebie z jedzeniem jest? Z jedzeniem? Kurczę, to jest niebezpieczny wstęp. Ale o co pytasz? Czy jem, czy lubię jeść? Czy dużo jesz? Czy... Nie jem dużo. Ponoć nie jem dużo. Czy masz problemy z wagą? Bywa, że mam. Tak, okej. Tak, czyli bywa, osmoza. Że mam. Co? Nie. No... Nie, bardziej siedzący tryb życia niż ten, ale ponoć nie jem tak dużo. Okej, czyli jakieś zaburzenia tutaj odżywiania występują, tak? Możliwe, tak. Możliwe. No właśnie. Czyli Tak myślałem. Nie mogę robić kariery w porno. No, okazuje się, że izraelscy naukowcy udowodnili, że nadużywanie porno może prowadzić do zaburzeń odżywiania. Okej. No i to był ten temat, który chciałeś poruszyć, tak? No. Coś jeszcze tu chciałem poruszyć, ale już zapomniałem. No w każdym bądź razie, słuchajcie, jeżeli ktoś widzicie, że jakieś zaburzenia odżywiania, komuś się ostatnio przytyło, albo w drugą stronę, zbyt często chodzi na siłownię, no to może być z tym związane. Tak, podobno tak. Ale że chodzi na siłownię, że musi spalić, tak? Więc... Nie, że dba, tak, bo chodzi o to, że jak oglądasz, to tam widzisz takie idealne ciała, no i to powoduje zaburzenia, czyli na przykład głodzisz się, tudzież zaczynasz mówić, i tak mi nic nie pomoże, 3 czekolady, tak? No dobra, ale to ale czekaj. Bo według twojego twierdzenia teraz, które nam tu podałeś publicznie, to właściwie każdego można pod to podpiąć. Dba o siebie, ogląda. Tak. Nie dba o siebie, ogląda. Też to zauważyłem. Okej. Znaczy nie, no wiesz, są jeszcze tacy, co chyba nic nie robią. Ale tutaj pozdrawiamy Maćka. Co Maćka? Bo pewnie też ogląda w takim razie. Coś tutaj. I panią Schabińską też pozdrawiamy. Panią Schabińską. Tak. Bo to wiesz, no właściwie każdego można podpiąć. No, mnie jak najbardziej przytuliłem się ostatnio. Znacie już powód, nie? No. Tak. No i możemy kończyć.
Ale to było słabe. Słabe, ale- no słabe, bo Ty- oszukiwałem, no. Nie, Nie, no miałem, wiesz, tak na początku zagaić i zapomniałem właśnie zagaić. No, to... Zboczyliśmy z tematu w każdym bądź A razie. miałem wrażenie, że ten live nam się udał. Teraz... A tak już dobrze szło, nie? Tak, Że tak taki już dobrze suchar na szło koniec, i taki suchar suchy, strasznie. No tu... 300, poczekajcie, właśnie. 300 to jest, czekajcie, 300 to jest dużo za hotel? Naprawdę? No złotych? No, No średnio? no, Wydaje mi się, że sporo. na Europę? No na Krym? No tak, to Rosja nie jest w Europie, to prawda. Hmm. No ale czy ja wiem, a ile No bo- kosztuje na przykład w Gruzji hotel? No wiesz co, powiem ci tak, no jeżeli kupujesz te wczasy różne wycieczki, No, nie, no bo to- patrzmy tak, no to możesz w Bułgarii gdzieś tam, czy w Gruzji, czy gdzieś, no, no to kupić 7 czy 8 dni za tam 2,5 tysiąca, nie? Z mm, przelotem, ze wszystkim. co? No, Ja muszę się chyba zmienić swoje plany wakacyjne. Właśnie. Aha. A właśnie, skoro jesteśmy przy planach, gdzie jedziesz? już byłem. A, to Teraz ty były gdzie wakacje? jedziesz? No No ja nie wiem, ciągle, może jeszcze wiesz, coś ten... ciągle urlopy. Wiesz co, coś tam syn mówił, że gdzieś chciał po jakichś właśnie hotelach pojeździć sobie za 300 zł. Więc może No, ten może Krym chyba Krym. mu nie będę jednak proponował, myślę. Nie, zaproponuj i zapytaj, co powie. Wiesz co, on będzie chciał zobaczyć, jak wygląda ten hotel, więc trzeba będzie To musisz wyślij podesłać. takie, wiesz, po bombie lej i powiedz, że tu jest trochę, można namioty rozstawić obok i Tak, tak tak. dalej. No i teraz ty sucharem zajechałeś, no więc Tak, jest, no, wiesz, jest, próbuję cię ratować, jest że to nie remis. tylko ty tak jest. jest remis. No widzisz, już piszą, że zasypiają, tak, mamy wrócić do tematu. Jakiego tematu? Ale myśmy skończyli tematy, No więc już to skończyliśmy był taki wszystkie tematy. bonus. Myślałem, że Paweł sypnie jakąś fajną ciekawostką, ale to jednak... Tak, na koniec. No dobrze, co? Kończymy. Kończymy, no, 1,5 godzinki. Tak, jest 10. Zapraszamy za tydzień. A właśnie, co jest? Nie, za tydzień jestem, więc jeszcze nie będę na urlopie. Będę z wami, ale jak będę na urlopie, to syn pozwolił mi, powiedział, że mogę kręcić. Więc jest szansa, że coś tam nakręcimy, chyba że będę w drodze. No to wtedy może nie do końca. Tak, więc... Marcin się pyta, czy już? Tak, Marcin, już. Tak, więc dziękujemy. wyłączyć. Przepraszamy za ostatnie 10 minut. Jak będziecie polecać znajomym, to po prostu... Wiecie, tak, dajcie bez tych znać, ostatnich że 5 już minut. Tak. byliśmy zmęczeni już i musicie No. nam wybaczyć. Pytają Pytacie- ludzie, czy w czwartek live powinien być i powinien Tak. być poważniejszy. No, kapitan nie odpuści, na pewno będzie. Tak, więc będziemy Tak. walczyć. Więc jeżeli ktoś będzie chciał posłuchać kapitana, to zapraszamy w czwartek. No, tak, nie, na no pewno. wszystkich, nie? Bo pewnie jacyś goście i Tak, goście też profesor i będą. tak dalej. I Martin, nie wiem, czy będzie, jest Marcin, obecny na właśnie czacie. będziesz? Niech wypowie się od razu. No, Marcinowi się podobało też, mówi, że masakra. Ta Mhm. końcówka nasza. Dziękujemy, Marcinie, zawsze można liczyć na kolegów. Wsparcie. No możesz drugi raz puścić najwyżej, jak ci się tak podobało. Może sobie nawet zapętlić. Tam na YouTube jest taka możliwość, że tak w kółko całą noc Tak. będzie leciało. O, to sugerujemy wszystkim, wiesz, żeby Nie, bo puścić w potem pętli. za jakiś niewłaściwy ruch czy coś, nie wiem. Ale tam potem- dlaczego tam kilkaset osób? No może i tak. O, Marcin pisze, że tak zrobi. Dziękujemy, Marcinie. Już się teraz poprawiłeś. Właśnie, Marcin, będziesz w czwartek? Tak, napisał, że będzie. No, nie widzę. Czwartek dzień, mam nadzieję, że będę. Tak. To znaczy, że tak. No tak. No dobrze. Dobranoc. Dobranoc, trzymajcie się. Cześć.